Polska zajmuje rozległą powierzchnię ponad 312 tysięcy km², co plasuje ją wśród największych państw Europy. Choć liczba ludności stopniowo maleje i wynosi obecnie około 37,5 miliona, wciąż pozostaje jednym z najludniejszych krajów kontynentu. W ubiegłym roku produkt krajowy brutto przekroczył 880 miliardów dolarów, a na budżet obronny przeznaczono blisko 35 miliardów dolarów. Pod względem wydatków na wojsko Polska zajmuje 5. miejsce w NATO i prawdopodobnie umocni swoją pozycję, ponieważ w tym roku planuje na ten cel przeznaczyć około 45 miliardów dolarów, czyli prawie 5% PKB. Według danych Ministerstwa Obrony Narodowej na koniec ubiegłego roku w siłach zbrojnych służyło ponad 205 tysięcy żołnierzy. Wśród nich znajdowało się około 143 tysiące żołnierzy zawodowych, ponad 36 tysięcy pełniących służbę w wojskach obrony terytorialnej, blisko 17 tysięcy uczestników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, ponad 3 tysiące żołnierzy w trakcie kształcenia w ramach dobrowolnej służby oraz 5600 zawodowych żołnierzy również w okresie szkolenia. Głównym priorytetem MON w roku 2025 jest zwiększenie liczebności sił zbrojnych. W planach zakłada się wzrost liczby żołnierzy o ponad 22 tysiące oraz przyjęcie dodatkowych 200 funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Ponadto armia zamierza powołać na ćwiczenia wojskowe do 200 tysięcy rezerwistów oraz kolejne 30 tysięcy żołnierzy do aktywnej rezerwy. Niemcy z powierzchnią prawie 358 tysięcy km² oraz populacją przekraczającą 83 miliony mieszkańców są najludniejszym państwem w Unii Europejskiej. To również jedna z najbogatszych gospodarek świata. Według danych Statista, platformy zajmującej się gromadzeniem i analizą danych, niemiecki PKB w ubiegłym roku przekroczył 4 biliony 710 miliardów dolarów, co było trzecim wynikiem na świecie. Przez ostatnie lata wydatki na obronność nie osiągały zalecanych przez Sojusz Północnoatlantycki 2% produktu krajowego brutto, jednak w roku 2024 uległo to zmianie. Niemcy przeznaczyli wówczas w przybliżeniu 95 miliardów dolarów, a na ten rok planują ich zwiększenie o około 1,4 miliarda dolarów. Według informacji Bundeswehry pod koniec listopada ubiegłego roku gotowość operacyjną zapewniało ponad 260 tysięcy osób, około 181 500 żołnierzy oraz prawie 82 tysiące pracowników cywilnych. Obecnie w regularnych ćwiczeniach bierze udział blisko 35 tysięcy rezerwistów, choć zapotrzebowanie wynosi aż 60 tysięcy. W skład lądowego uzbrojenia RP wchodzi m.in. blisko 750 czołgów, 45 niszczycieli czołgów, około 1300 bojowych wozów piechoty, prawie 470 opancerzonych pojazdów rozpoznawczych, ponad 220 transporterów opancerzonych, więcej niż 1200 opancerzonych pojazdów wielozadaniowych oraz blisko 700 pojazdów logistycznych i wsparcia. Wśród wyposażenia znajduje się również około 500 jednostek artylerii samobieżnej oraz ponad 200 rakietowej. Uzbrojenie przeciwlotnicze obejmuje ponad 160 systemów rakietowych oraz prawie 440 dział samobieżnych. Polska stopniowo odchodzi od rozwiązań z czasów zimnej wojny, zastępując je bardziej zaawansowanymi systemami opartymi na krajowych i zachodnich technologiach. Wśród nowego wyposażenia znajdują się zmodernizowane niemieckie czołgi Leopard 2, amerykańskie Abramsy czy południowo-koreańskie czołgi podstawowe K2 Black Panther. Choć część starszego sprzętu wciąż jest w użyciu, wkrótce zostanie zastąpiona nowoczesnymi rozwiązaniami. Przykładem są wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, takie jak amerykańskie HIMARS i południowo-koreańskie Chunmo, które zwiększają elastyczność taktyczną, dostosowując polską armię do wymogów współczesnej wojny lądowej. Niemiecka siła lądowa to przede wszystkim blisko 300 czołgów. Na wyposażeniu znajduje się także prawie 110 niszczycieli czołgów, 700 bojowych wozów piechoty, około 270 opancerzonych pojazdów rozpoznawczych, ponad 1200 transporterów opancerzonych, więcej niż 3000 opancerzonych pojazdów wielozadaniowych oraz około 1500 pojazdów logistycznych i wsparcia. Wśród wyposażenia znajduje się również 190 jednostek artylerii samobieżnej oraz ponad 30 rakietowej. Uzbrojenie przeciwlotnicze obejmuje blisko 80 systemów rakietowych. Nieznana jest natomiast liczba lufowych dział samobieżnych znajdujących się w operacyjnej rezerwie, z której część została w ostatnim czasie przekazana Ukrainie. Nowoczesna armia niemiecka to jedna z największych sił lądowych w Europie, koncentrująca się coraz bardziej na mobilności kołowej. Jej trzon stanowią czołgi Leopard 2A, w przeważającej ilości w wariancie 7V, których liczba przekracza 100 egzemplarzy.
Wsparcie zapewniają bojowe wozy piechoty Puma i Marder 1, a także pojazdy M113 oraz Wiesel. W celu zwiększenia mobilności Bundeswehra inwestuje w 8-kołowe pojazdy Boxer, które dzięki modułowej budowie pełnią różne role, od transportu żołnierzy po eskortę konwojów. Wciąż używane są także pojazdy Fuchs, Fennec, Dingo i Eagle, a siły specjalne korzystają z lekkich czterokołowców. Polskiego nieba strzeże blisko 100 samolotów bojowych, około 50 transportowych, ponad 120 szkoleniowych, 10 specjalnego przeznaczenia oraz 2 samoloty wczesnego ostrzegania i kontroli. Wśród śmigłowców znajdują się 24 szturmowe oraz 210 wielozadaniowych. Siły powietrzne RP przechodzą gruntowną transformację. Stare maszyny jak MiG-29 czy Su-22 zostaną wycofane i zastąpione przez nowocześniejsze. W skład lotnictwa bojowego wchodzą obecnie eskadry F-16, a także F-50 oraz F-35, które wkrótce wejdą do służby. Polska inwestuje także w nowoczesne samoloty wczesnego ostrzegania, śmigłowce szturmowe oraz rozważa zakup samolotów tankowania powietrznego. Modernizowane są także samoloty transportowe. Siły powietrzne mają stać się bardziej zintegrowane i zdolne do wykonywania bardziej skomplikowanych misji bojowych. Niemiecka armia ma na wyposażeniu ponad 220 samolotów bojowych, około 60 transportowych, prawie 60 szkoleniowych, 24 samoloty specjalnego przeznaczenia oraz 3 powietrzne tankowce. Wśród śmigłowców znajdują się 52 szturmowe oraz blisko 240 wielozadaniowych. Trzon floty bojowej Luftwaffe stanowią nowoczesne myśliwce wielozadaniowe Eurofighter Typhoon, których liczba przekracza 140 egzemplarzy. W służbie pozostają także starsze Panavia Tornado, dostępne w wariantach uderzeniowym oraz walki elektronicznej. Transport taktyczny i strategiczny opiera się na amerykańskich C-130 Super Hercules oraz francuskich A-400M. Flota śmigłowców to przede wszystkim 70 amerykańskich transportowców oraz ponad 50 europejskich szturmowych Eurocopter Tiger. Siły szkoleniowe korzystają z przestarzałych T-38 oraz niemieckich Grob 120. Nowo powstałe wojska dronowe RP obejmują 25 bezzałogowych aparatów bojowych, przynajmniej 100 jednostek amunicji krążącej oraz 360 dronów rozpoznawczych. Nowoczesna flota bezzałogowców jest skromna w porównaniu do standardów zachodnich, ale w nadchodzących latach ma się znacznie rozwinąć. Jej centralnym elementem jest turecki dron uderzeniowy Bayraktar. Polska posiada również rozwijający się przemysł dronowy, który wyprodukował efektywny system FlyEye oraz dron uderzeniowy Warmate. Na wyposażeniu znajdują się także amerykańskie Scan Eagle oraz izraelskie Orbiter. Nasz zachodni sąsiad dysponuje 5 bezzałogowymi aparatami bojowymi oraz prawie 900 dronami rozpoznawczymi. Flota bezzałogowców obejmuje zarówno wojskowe konstrukcje, jak i cywilne modele dostępne na rynku. Pochodzą one m.in. z Izraela, Chin, Stanów Zjednoczonych, a znaczna ich część została wyprodukowana w Niemczech. Większość dronów pełni funkcje rozpoznawcze, choć nowoczesne izraelskie Herony zyskują ograniczone zdolności bojowe. Warto również wspomnieć o niewielkiej liczbie szwedzkich Skeldar, amerykańskich Puma oraz chińskich Phantom, także wykorzystywanych do rozpoznania. Morska flota RP to 1 okręt podwodny, 2 fregaty, 2 korwety, 3 okręty rakietowe, 8 desantowych, 20 walki przeciwminowej, 12 okrętów logistycznych i wsparcia oraz 64 pomocnicze jednostki pływające. Polska marynarka wojenna to połączenie okrętów pochodzących z czasów zimnej wojny oraz kilku nowoczesnych jednostek. W jej skład wchodzi m.in. radziecki okręt podwodny oraz skromna flota nawodna, w której znajdują się fregaty klasy Oliver Hazard Perry, a także lokalnie budowane jednostki. Mimo obecności starszych okrętów, Polska aktywnie modernizuje swoje siły morskie. Trwa budowa fregat Miecznik, z których pierwsza ma być gotowa na przełomie 2026 i 2027 roku. Program Orka dotyczący nowych okrętów podwodnych jest w toku, choć napotyka pewne opóźnienia. 3 kolejne niszczyciele min typu Cormoran II mają zostać dostarczone w latach 2026-2027. Morska flota Niemiec składa się z 6 okrętów podwodnych, 11 fregat, 5 korwet, 12 okrętów walki przeciwminowej, 3 okrętów wsparcia oraz 54 jednostek pomocniczych. Współczesna niemiecka marynarka wojenna koncentruje się na flocie nawodnej, składającej się z co najmniej 11 fregat rakietowych podzielonych na 3 klasy.
Najnowszą z nich jest klasa Baden-Württemberg, obejmująca 4 jednostki wprowadzone do służby w latach 2019-2022. Siły nawodne uzupełnia 5 korwet rakietowych klasy Braunschweig. Flota przeciwminowa obejmuje 12 aktywnych okrętów, zbudowanych w latach 90. Dodatkowo 3 jednostki klasy Oste są wyspecjalizowane w prowadzeniu rozpoznania elektronicznego. Flota podwodna składa się z 6 okrętów o napędzie diesel-elektrycznym, które weszły do służby w latach 2005-2016. Niemcy nie posiadają lotniskowców ani śmigłowcowców, powszechnych w czołowych marynarkach wojennych świata. Global Firepower to amerykańska witryna internetowa, która co roku publikuje ranking oceniający i porównujący militarne zdolności różnych krajów na całym świecie. Najnowsza edycja klasyfikuje Polskę na 21. miejscu wśród najsilniejszych państw, co oznacza, że utrzymała swoją pozycję w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem. Niemcy natomiast awansowały z 19. miejsca na 14. Czy zgadzacie się z taką oceną? Co sądzicie o tegorocznym zestawieniu? Dajcie znać w komentarzu.